Siemano, witam was bardzo serdecznie. Na tym filmie odpowiem na pytanie, które padało w ostatnim czasie najczęściej, czyli jak trenować swojego aima. Pokażę wam różne formy treningu, które mam nadzieję usprawnią wasze umiejętności strzeleckie. Aimbot, mapa z warsztatu, która na pewno jest wam znana. Jeśli nie gracie sami, to na pewno też widzieliście czy na moich streamach, czy może u innych streamerów, którzy po prostu trenowali na tej mapie. Jednak każdy z nas ma swoje ulubione ustawienia. Ja najczęściej wybieram sobie trzeci wygląd mapy, chociaż nie ma on większego znaczenia, ale na tym gra mi się najlepiej. Następnie wyłączam sobie hełmy u moich botów, czyli zaznaczam tą opcję na czerwono. Wyłączam sobie 3 strefy, zostawiam tylko jedną, na której będę trenował, a następnie odpalam sobie timer. Timer, żeby działał, musi być włączony na zielono. Pamiętajcie o tym, kiedy pobijacie rekord, bo już kilka razy też zdarzyło mi się nie włączyć tego timera i po prostu strzelać, myśląc, że pobiję swój rekord, czy zrobię dobry czas, a ten timer ostatecznie nie został włączony. Więc musi on być zaznaczony na zielono i rozpoczyna swoje liczenie od momentu zabicia pierwszego bota. Ja jeżeli gram na czas i chcę pobić sam siebie, to nawet ustawiam się po prostu w jakimś dobrym miejscu, aby pokonać od razu 3 boty i na starcie zrobić sobie przewagę. Najczęściej nie wychodzę z tego serwera, dopóki nie zrobię czasu poniżej 40 sekund i takie najczęściej sobie robię wyzwanie. Po prostu chcę pobić jak najlepszy czas, pobić samego siebie, przez to robię sobie wyzwania, a co najważniejsze, trenuję swoje strzelanie, poruszanie się, celowanie i wszystko, co można sobie tylko wymarzyć. Co do gry na deathmatchu, ja jestem fanem dzielenia sobie tego treningu na kilka różnych opcji. Pierwsza z nich to oczywiście bieganie po mapie i staranie się wyeliminować jak najwięcej przeciwników w jak najkrótszym czasie. Nie ma dla nas znaczenia, czy my sobie pestkujemy, czy strzelamy full auto. Naszym głównym celem jest po prostu bieganie i zabijanie przeciwników. Kolejną formą trenowania na deathmatchu jest pestkowanie. W tym przypadku w ogóle nie chodzi nam o to, żeby zdobywać tych fragów jak najwięcej, ale żeby to robić przy użyciu jak najmniejszej ilości kul. W tym trybie trenujemy sobie opanowanie, celowanie w przeciwnika, poruszanie się i wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych form treningu, którą możemy wybrać sobie na deathmatchu. Fajną opcją trenowania na deathmatchu jest też utrzymywanie pozycji, w której się respimy. Jak widzicie, w tym przypadku ja zrespiłem się na rampie i to jest obszar, którego ja będę chciał za wszelką cenę bronić, a to w jaki sposób strzelam, to już jest złocie. Zależne ode mnie, bo to nie jest moim zadaniem. Może to się trochę kojarzyć z kampieniem, ale jak widzicie, ja cały czas wybiegam, cały czas szukam przeciwników, cały czas szukam tych fragów, a przy okazji nie daję przeciwnikom żadnej opcji, żeby się po prostu tutaj przedostali. Nie zapominajcie też o innych broniach, które można sobie trenować na deathmatchu i nie musi być to koniecznie M4, Kałach czy AWP, ale może to być właśnie Deagle czy jakiś inny pistolet, z którego czujecie się mocniej lub po prostu chcecie się tak poczuć. Czyli trening czyni mistrza, po prostu gramy, trenujemy, strzelamy i dajemy heady. Aim w trybie deathmatch to jedna z moich ulubionych form treningu. Jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo pojedynków, nie trzeba szukać przeciwników, a co najważniejsze, nie ginie się w plecy. Ja zawsze sobie stawiam jakieś wyzwania i tak też jest w tym przypadku. Staram się robić 100 fragów w jak najkrótszym czasie i z jak najmniejszą ilością zginięć. Też trochę to odzwierciedla moją aktualną formę, to jak mi się gra i to jak czuję grę, jak siadają heady, więc to jest też taki trochę sprawdzian, rozgrzewka, wszystko w jednym. Fajną też opcją treningu jest trenowanie na mapie Y-Prague. Jak widzicie, każda mapa jest do wyboru, a ja pokażę wam to na przykładzie Dasta 2. Jak widzicie, mamy tutaj dużo opcji do wyboru, dużo opcji treningów, ale my dzisiaj zajmiemy się Free Fire Practice i pokażę wam, jak ona działa. W tym trybie naszym zadaniem jest wyeliminowanie botów, a co najważniejsze, zapamiętywanie ich pozycji. Te boty są zaznaczone na mapie kwadratem na ziemi i są ustawione w najbardziej popularnych pozycjach. Jak widzicie, poza tym, że muszę wyeliminować te boty, to też moim zadaniem jest zapamiętywanie ich miejsc ustawienia, a co najważniejsze,
nie wychylanie się na dwa boty jednocześnie. To jest coś, co na tej mapie musimy się nauczyć i po prostu może to skutkować tym, że unikniemy tego na meczu. To wydaje się łatwą opcją treningu, ale jest też na pewno fajnym urozmaiceniem, czymś co może się przydać i mniej więcej będąc w tej sytuacji, podchodząc sobie długą w meczu, możecie sobie przypomnieć to, jak trenowaliście na tej mapie i pamiętać, które miejscówki w jakiej kolejności sprawdzać. W tym trybie trenujemy nie tylko strzelanie, ale też wychylanie się, zapamiętywanie standardowych pozycji, więc to jest na pewno bardzo fajna i przydatna opcja. Po zakończonym treningu w tym trybie możemy na czacie napisać next i przenosimy się na kolejną część mapy. Tym razem jest to gala, a nasze zadanie jest dokładnie takie samo. Czyli musimy wyeliminować wszystkie boty, zanim one do nas strzelą, a co najważniejsze, zapamiętywać też miejscówki, na które się wychylamy i starać się robić to pojedynczo. Tym razem znajdujemy się na mapie CSGO Hub.com, którą możecie pobrać z warsztatu, a link do mapy znajduje się w opisie. Tutaj mamy kilka opcji treningu, jest Prefire, czyli to co pokazywałem wam na mapie YFrag, ale są też challenge, których ja jestem fanem. Możemy ustawić sobie na przykład Time Trial, czyli ustawiamy się na środku i czekamy aż boty wyskoczą nam przed celownikiem. Jest ich maksymalnie 45, możemy ustawić poziomy trudności, czyli czas, po którym bot znika ze środka i tracimy możliwość zabicia go, przez co tracimy też punkty. Fajna forma treningu. Następną jest na przykład Speed Challenge, czyli coś podobnego do aimbotsów, czyli w jak najkrótszym czasie staramy się pokonać wszystkie boty. Też możemy bić swoje rekordy, walczyć sami ze sobą, więc to kolejna fajna opcja. Następną jest Warm-Up i na przykład opcja z Rushem. Tego też jestem fanem, po prostu sobie stoimy i uniemożliwiamy botom dotarcie do miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy. Ok, to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Wszystkie mapy i serwery, na które grałem podczas tego filmiku, są wrzucone w opisie. Pamiętajcie, aby podczas waszych treningów stawiać na jakość, a nie na ilość.